freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na królestwie 3547, na królestwie, które niedawno zdobyło swoją pierwszą gwiazdę na KVK1. Jest ze mną tutaj od razu na moim kanale Jar. Siema Jar. Siemanko, witam wszystkich. Jarla mogliście poznać już z filmiku o królestwie 3547. Jest to polski król, który tutaj prowadzi jeden ze sojuszy, który właśnie teraz widzicie na ekranie. U was, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, są 3 sojusze, które jakby tak powiedzieć rotują sobie tym królem. No i dbacie o to, co jak w sumie się na KVK1, KVK2 dba, żeby te 3 sojusze tutaj jakoś tam swoją robotę robili w królestwie, prawda? Tak, dokładnie. Tak jak u nas są ci rotacyjni królowie, no to też oni mają swój podział. To na przykład król z GS-u, w sensie, znaczy król R5 z GS-u, który gdzieś tam też jest rotacyjnym królem, na przykład to jest osoba odpowiedzialna za dyplomację. Nie? Tutaj w KVK1 właśnie mamy tą listę, co mi podesłałeś, tam waszych 10 w sumie najlepszych, jakby tak powiedzieć, graczy, jeżeli chodzi o Total KP. Tutaj widziałem, jak tam nagrywałem też filmik z waszego KVK, że bardzo fajnie wam tam szło. Zresztą też robiłem wywiad z gościem, który tutaj od was zrobił bardzo fajny wynik, bo Kwarc, dobrze mówię? Dobrze mówię chyba, tak? Tak. Zrobił naprawdę bardzo fajny wynik jak na KVK1. Nie tutaj wiecie, KVK1, KVK2 czy tam KVK3 nie oczekujemy nie wiadomo jakich cyfr, jak na przykład, nie wiem, na moim królestwie, czy tam na jakichś w ogóle seedach A albo B wyższych. No bo to jest totalnie troszeczkę inny poziom ze względu też na dowódców, damage i tak dalej, i tak dalej. W KVK1 wiadomo, czy tam KVK2 polegamy na dowódcach, tych, można powiedzieć, standardowych, których mamy na początku. Wy tutaj bezpośrednio teraz już też się przygotowujecie już do KVK2, nie? Bo myśmy nagrywać 2 tygodnie temu, wiadomo, czas nam się tutaj nie pokrywał. Ale wy już pomalutko się tutaj już przygotowujecie do KVK2, bo KVK1 wygraliście. Ile tak dni przed końcem KVK już wiedzieliście, że wygracie to KVK 1? Tak naprawdę wchodząc już do Kingslandu, wiedzieliśmy, że wygramy KVK 1, gdzieś tam już do nas gdzieś tam już wyciekły wiadomości króla z 4-5, który pisał, że no nie wygramy tej KV-ki, zagrajmy dla zabawy, nasz sojusznik jest zbyt słaby. No i tam widzieliśmy wewnętrzne problemy u nich, że przestali się dogadywać między sobą osoby, które gdzieś tam były tymi rotacyjnymi królami, bo to też było, mówię, królestwo gdzieś tam arabskie, rosyjskie i tak dalej, jednak te narodowości się niezbyt dogadały. No i my już wtedy wiedzieliśmy, że wygramy tą KV-kę, nie? Wy tutaj, jak z tego co widzę, i tak przypomina mi w sumie te stare czasy, kiedy ja grałem na 3.0.90, to w sumie 8 grudzień wy KVK zaczniecie, czyli wy wtedy będziecie mieli od razu pre-KVK, w sensie chyba w tym okresie, albo wy 8 już wejdziecie w KVK. Może być tak, albo tak. 8 będziemy mieli pre-KV-kę. Pre-KV-kę będziecie mieli, tak. Wiecie, Lilith nic nie zmienił, bo lubi zmieniać różne rzeczy, nie informując nas o tym, no ale standardowo raczej 8 powinniśmy wejść w pre-KV-kę. Macie gdzieś tak, powiedzmy, około 3 tygodni na regenerację po KVK1? Coś tego typu? Tak, coś tego typu. Tygodnia. Czy taka klasyka, my też mieliśmy gdzieś około 3 tygodni. Mówię, oni to zmienili już gdzieś z rok temu, bo ja pamiętam, że jeszcze dawno jak tam grałem na starym 2755, no to wtedy gdzieś z miesiąc na pewno mieliśmy odstępu między Kiwiki 1 a Kiwiki 2. Pamiętam, że to nam dało dużego kopa, bo królestwa, które były wiadomo gdzieś tam cyfrowo, wiesz, tam na przodzie, właśnie miały dłuższy ten okres, jakiś tydzień, półtora, od tych królestw, wiesz, co na przykład później kończyły swoje KVK1, a potem dołączały do tego, wiesz, jakby tak, jakby to nazwać, do wyboru innych królestw w KVK2, czyli po prostu dołączały do tej większej grupy i te królestwa, które później kończyły KVK1, najbardziej właśnie byli pokrzywdzeni przy dobieraniu w KVK2. Teraz widzę, że Lili to inaczej rozwiązała. I chyba nawet na dobrze, no bo tak, oni już jak to kiedyś mówiłem w moich filmach tych starszych, że oni bardzo zaczęli dążyć do tego, żeby te KVK 1, 2, 3 szybko przeszły, żeby ludzie już mogli smakować, no wiadomo, na KVK 3 już może tak nie, ale już pomału mogli coraz bardziej smakować tych dowódców, wiesz, sokowych, nie? Tak chyba wygląda, nie? W ostatnim czasie.
to też tak wygląda. No taka VK3 to takie można uznać tutorial do koalicji, do tego jak wygląda SOK, to tak plus minus oczywiście. Ale takie lekkie przygotowanie oczywiście, nie? Oni też teraz tym przyspieszają, jest też większa presja, no bo kiedyś to, że mały matchmaking wyskakiwało, jak ja 2 lata temu grałem ostatnio z VK2, to, że mały matchmaking wyskakiwał na pewno, jestem pewien, że nie wyskakiwało tak jak u nas pierwszego dnia po wejściu do Domowego Królestwa, tylko to gdzieś tam wyskakiwało to w momencie dopiero jak wszystkie królestwa z matchmakingu zakończyły kawałkę. Teraz my to mieliśmy od pierwszego dnia. Więc jakby Lilith naciska tą presję, że zaraz będziesz miał KVK2, przygotuj się, zaraz będziesz walczył, nie? Wy tutaj, jak tak patrzę właśnie na wasze kapeki i na siłę, no to w sumie macie trochę takich sojuszów na tym KVK2, co będziecie mogli wykorzystać i trochę powalczyć. Jak widziałem tam kiedyś taką starszą tabelkę, co mi wysyłałeś, to była tabelka tam w porównaniu do innych KD, które możecie mieć w Kiwiki, no to wy tam byście chyba gdzieś na tym 3., 4. miejscu, jak tak porównywałem KP i siłę, więc no tutaj będzie gdzieś wysoko na tym KVK2 na pewno jakby dobieranie, no bo to jest rzadko, żeby to inaczej dobrało, przeważnie to właśnie te najwyższe 8 królestw gdzieś tam zawsze jest ze sobą w tych KVK2, więc tam chyba nic nie zmieniło w ostatnim czasie, ale mogę się mylić, no bo ja KVK1, KVK2 czy 3 no grałem no ponad rok temu będzie chyba, gdzie grałem, tak mi się zdaje, że no, trochę minęło od moich gier. Tak jak wy teraz się bawicie w KVK1 i KVK2. No i raczej już tego nie zaznam, no bo w grudniu się kończy zabawa w KVK2, migracje i tak dalej, nie? Dla mnie to też jest najprawdopodobniej ostatnia KVK2 w życiu, więc trzeba się pobawić. A powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz, ilu tam graczy wam się udało ściągnąć, takich powiedzmy dobrych, bo tam mieliście te 50 migracji teraz jeszcze, bo działałem na tym starym systemie jeszcze. No i tam mieliście ile tych biletów specjalnych, bo ty mówisz, że dostaliście ich troszeczkę chyba więcej niż myśleliście, nie? Tak, bo u nas to wyglądało tak, że jak dobrze pamiętam, to po KV-ce nam mówiło, no bo już gdzieś tam przy końcu KV-ki już nam zaczęło przeliczać i widzieliśmy na Ziguracie ile mamy, znaczy na Ziguracie, no na Zaginionej Świątyni już widzieliśmy ile tam mamy, że nam pokazało 12, więc tak planowaliśmy, gdzieś tam po zakończeniu KV-ki doliczyło nam jeszcze 3, więc mieliśmy gdzieś około 15, więc było ich sporo. Jak na to, że nie zrobiliśmy dużo devów, dużo kill pointów, no to dostaliśmy trochę, znaczy o wiele więcej niż przewidywaliśmy, więc nie wiem jak Liv to przeliczało, czy przeliczało też przed KV-ką ogólnie śmierci łączne, czy nie wiem jak oni to przeliczyli, ale na naszą korzyść w każdym bądź razie. No oni coś tam wypuszczali, jakiś patch, informacje, że wszystkim w sumie dali podobnie, bo coś tam mi się ten przeciw chyba nie zgadzał. Czy wy w sumie mieliście gdzieś ile, z 15 tych biletów, czy więcej? 15. 15, no. Mieliśmy łącznie 65 kont soku. Bo my jeszcze jak rozmawialiśmy, jak wy KVK1 już graliście, wtedy właśnie mówię, że chyba około 10-12 będziecie mieli. Jeszcze nie widzieliście tak do końca, a tutaj właśnie potem wyszło, że jeszcze wam doszło jakieś 3-4 więcej, nie? Więc no, Dokładnie. no to fajnie, dla was plus, no bo możecie ściągnąć sobie jakieś jeszcze tam gracze, jeżeli coś jeszcze wam zostało, ale widać, że tutaj pracowaliście na te kwestie. Zresztą teraz te konta stare bardzo chcą migrować na KVK2, bo chcą sobie jakieś regeny robić albo coś tam jeszcze pograć, albo ostatni raz zagrać powiedzmy KVK2, chociaż dla dużych kont sokowych nie wiem, czy to ma, chyba że złote głowy lubią sobie uniwersalne zbierać, no bo takie konta potrafią tam walczyć. Ale w tych Kiwiki już 2 jest dużo takich kont, które, no wiesz, może zrobić fajnie eventy, nie? I teraz nam został jeszcze jeden ticket, on oczywiście już jest przydzielony dla naszego gracza, gdzieś tam R4, który ma dosyć duże konto. Oczywiście to też jest oczywiście spender, no bo on ile ma teraz około 60 milionów, to jest konto z KVK1. I na przykład teraz jak popatrzę na Zigurat, ile jest aplikacji do nas na ticket, to jest ponad 100 aplikacji, nie? Więc widać jednak chęć migracji do tej KV-ki 2. Ja też codziennie po kilka wiadomości dostaję, czy jeszcze mamy ticketa, czy jest możliwość dostania się.
i tak dalej. I zaczynając, są oczywiście jakieś tam małe konta, idące, nie wiem, jakieś deathweight od 100 milionów, gdzie największa osoba, która do nas pisała, to było powyżej 30 bilionów mocy, nie? Gdzieś tam, mocy, sorry, kill pointów. Oczywiście gdzieś tam po analizie wyszło, że on gdzieś tam 3 TKV-ki na swojego DPK nie spełnił, to trochę wyglądało jakby, albo może, nie wiem, nie miał czasu na grę, albo kupił te konto, w każdym bądź razie też analizowaliśmy pod takim względem, no bo to też... To było to konto, które mi wysłałeś? Wtedy Znaczy nie, to było po tym koncie jeszcze jedno napisało. Ten gość też napisał, ten gość zwrócił ponad 200 milionów mocy i on też nie walczył. Jak z nim porozmawialiśmy, to on napisał, że szuka KD, gdzieś tam może odpocząć, nie musieć dużo walczyć. No i wiesz, to na KVK2 no to tak średnio, nie? No tak, no nie, no na KVK2 potrzebujesz mnie ten. No nie, to dużo właśnie królowych. My też jako 2755, co ci opowiadałem, tam jak pisaliśmy, że też zrobiliśmy właśnie taki błąd, że dużo ściągnęliśmy graczy T5, dużo mocnych kont, a z 20-30% po prostu z tego nie walczyło i na KVK2 i strasznie było ciężko. To, że wygraliśmy wtedy, to był w ogóle cud. No ale no nieważne, po prostu no wiem po prostu, z czym to się je. Teraz też macie troszeczkę taki inny wybór. No i tak jak mówiłeś, dużą robotę zrobiły te ograniczenia postaci tych migracji, co Lid jeszcze wcześniej wrzuciła, ze względu na to takie rejestrowanie się, gdzie wiesz, za rubiny, nie? To o czym też gadaliśmy. No tak, bo to też jak ktoś gdzieś tam... Że ktoś farmy tam ci nie wrzucił i nie zabrał ci miejsca z tych z 50. No tak, nie? bo jak 2 lata temu grałem KVK2, to pamiętam, że mieliśmy okropną migrację do KVK2, bo my wygraliśmy wtedy KVK1 2 lata temu, no i królestwo, które z nami przegrało, gdzieś tam miało nam to za złe, że przegrało, no i wrzuciło nam około chyba wtedy 25 cross-season kont, takich totalnie martwych, które gdzieś tam pokupywali za 30-40 dolarów, żeby po prostu zapchać tam sloty, nie? No i teraz to tak, wiesz, musisz wyspendować jeszcze 20 000 gemów, no to też nie jest takie proste i wiesz, jeśli ktoś by chciał, no to jest duża inwestycja, bo teraz na tej każdym koncie 20 koła gemów, wiesz, skombinuj, to już nie jest taka prosta inwestycja jak kiedyś, nie? No to prawda, no. Ja sam jak na KVK2 migrowałem na 3.0, że miałem migrować na 3.090, bo mieliśmy wszystko dogadane. Było tam, no ponad 40 osób mieliśmy przygotowanych, bo wtedy weszło to, że już możemy, na KVK2, że możemy mieć 50 kont, nie? No i byliśmy przygotowani na tę migrację i po prostu no nie dostałem się, skoczyło tylko 9 osób, bo właśnie poskakiwały takie lewe konta, T5, konta farm, właśnie królestwo wtedy 3.092 Azjatów powrzucało właśnie tak jak tobie, powrzucało jakieś swoje stare farmy ze starych kadeków, nie? Tak. To była masakra, nie? Tak jak my zorganizowaliśmy tutaj migrację cross-season, oczywiście mieliśmy kontakt ze wszystkimi migrantami na Discordzie. Gdzieś tam wiadomo, przypominaliśmy im kilka dni wcześniej, już tam dostawali codziennie wiadomość, że o tej godzinie będzie migracja. Też zorganizowaliśmy od pół godziny przed migracją to spotkanie na Discordzie. Oczywiście dla zainteresowanych, no wiadomo, żeby bardziej przyciągnąć ich uwagę do migracji. Jeszcze też zrobiliśmy tak, że oczywiście gdzieś tam mieliśmy powiedzmy 40 gdzieś tam bardziej tych pewnych lepszych kont i zrobiliśmy też tak, że około tych osób, które zrekrutowaliśmy, gdzieś tam były też te mniejsze konta. I też zrobiliśmy po prostu tak, żeby też mieć trochę więcej migrantów niż możliwość slotów, żeby po prostu, nie wiem, ktoś zaśpi, coś jest fajne, żeby po prostu było to zapchane przez jakoś tam w miarę wiarygodną osobę, aniżeli przez jakiegoś deathwaita, nie? Gdzieś tam finalnie, jak my liczyliśmy, to gdzieś koło 5-6 takich nielegalnych migrantów skoczyło, nie? Z tego, co tutaj widzę na ten databook, który mi wysłałeś, to macie prawie 12 bilionów siły jako top 300. Jeżeli chodzi o konta, 150 bilionów jeżeli chodzi o KP, dobrze patrzę, i 1 bilion gdzieś deadów, więc jak na KVK2 mi się wydaje, że okej. No wiadomo, że teraz są tam polskie KD, które mają tam różnie z tym, ale mi się wydaje, no siłowo to ja bym powiedział, jeżeli liczymy top 300, to bym powiedział, że to jest taki seed B wysoki. Tak mi się zdaje. Seed A się zaczyna od 11,9 B, nie? Jak sprawdzałem, gdzieś jak sprawdzałem w tym tygodniu.
Pamiętam, że kiedyś jak ze Stormem rozmawiałem, bo właśnie tam pilnował tych seedów na swoim królestwie, na tym 2658, właśnie mówił coś o 12 bilionach, że tam jest jakiś taki, wiesz, pułap, który można łatwo No przekroczyć, tak. więc Jak no tak, no. generalnie, jak na to, że to jest KVK 2, że mogliśmy Mhm. gdzieś tam ściągnąć powiedzmy Mhm. te 65 kont, to te killpointy nie wyglądają dobrze, nie wyglądają źle, wyglądają wręcz bardzo dobrze, bo pamiętaj, że na te top 300 to są, nie wiem, z 230 to są konta KVK1, nie? Gdzieś tam Mhm. cross-season, Tak, znaczy gdzieś tak. tam semi-season i ci, co z nami byli od początku, więc, Mhm. a mamy wynik lepszy niż niektóre takowe królestwa w Besidzie, nie? Znaczy wiesz, tu masz ten plusik, że teraz ludzie, którzy grają u was w KVK 2, oni od was nie odejdą tak łatwo, jak u mnie odchodzili, bo już nie będą mogli właśnie skoczyć na KVK 2 ponownie. Czyli gracze typowo taki free to play lub low spenderzy, którzy potem mówili, tak mi mówili, że odchodzą na KVK 2 jeszcze raz i potem do nas wrócą na KVK 4 na przykład, bo takie mieli plany. To oni ostatecznie potem nie wracali, bo w graniu KVK 2 na jakieś tam królestwie, gdzie na przykład przegrali, ich potem te konta niszczą, po prostu odechciewało im się grać, albo ci gracze po prostu przestawali grać, nie? Ja akurat tutaj dla was, jako dla królestwa, to jest duży plus, bo dużo kont może zostać z wami, niż tak jak my mieliśmy, że nagle na KVK 3 aktywność bardzo spadła. A nasz król, jak to król, były, no on był dobry tylko jak były KVK wojny, a jak był okres Jałwy, był bardzo słabym królem, więc wszystko zostawiał na barkach, wiesz, R4, nie? Więc tak to wyglądało, a tu macie naprawdę, moim zdaniem macie bardzo fajnie. Fajnie, że tutaj wam się ekipa też, wiem, że macie dużo Polaków, nie? No Że tam tak, się też ekipa wam też rozwinęła, nie? Też ciekawa sytuacja wynikła, no Mhm. bo my też walczyliśmy na niektórych Polaków, no na przykład ja miałem z nimi cały czas kontakt i tam przyjazne stosunki, mimo że na nich walczyliśmy z 4-5, 4-8, którzy Mhm. do nas przyszli po KVC, nie? Mhm. Więc to też, no wiesz, ja też się spotkałem z wieloma ludźmi, którzy graliśmy przeciwko sobie KVK i oni już nas nienawidzą tylko dlatego, że graliśmy przeciwko sobie KVK, nie? Mhm. To Mhm. też fajnie, że są ludzie jeszcze na tej grze, którzy gdzieś tam mają mentalność, że to tylko gra i wiesz co chodzi, że mimo, że mimo że gdzieś tam potraciliśmy wojska nawzajem między sobą, to i tak wiesz, potrafimy później finalnie ze sobą wspólnie grać, nie? Mhm. Mhm. No nie, no to jest rzeczywiście prawda. To dużo tutaj wam daje. Nie będę mówił, że nie, bo to dużo daje. No i to, że jednak ta polska społeczność gdzieś tam jest i to się wam tam w miarę utrzymuje, to jest naprawdę fajna opcja, bo dla No was i jako dla tak. graczy, czy dla was jako w Radzie i królowie i tak dalej, to no taka aktywność naprawdę jest fajna, tym bardziej te sojusze żyją. Pytanie, ile będziecie mieli tych graczy w KVK 4? W KVK 5 już, jak już te takie dobierania. W KVK 5 zaczyna się już poważne dobieranie, czyli jakby tak powiedzieć, jak to ostatnio jeden ze znajomych napisał mi, że zabawa dla dorosłych dzieci, no bo tam już trafiasz też na stare kadeki, nie? Więc tam już jest troszeczkę inna zabawa. Tak. A niestety nieraz jest tak, że dużo takich kont, dużo królestw, tak jak na przykład 2755, tak jak tam 32, gdzie 3159, czy tam chyba 3065 albo 3165 jakoś tak. To były kadeki, które wygrywały swoje 4 KVK, a nie mogli nigdy zdobyć, wiesz, takiej piątki, nie? Pół księżyca pod rząd, od KVK1 do KVK5, bo zawsze w tych KVK5 coś się, no, działo. Że jednak trafiało się, wiesz, na te mocniejsze konta i nagle surprise, nie? No tak. Też jak tam wspominałeś o swoim klubu, to też my to też tak zorganizowaliśmy, że wiesz, jak No. jesteśmy w tym Home Kingdom, to niekoniecznie R4 to musi być jakiś topowy wojownik, nie? To musi być osoba, która jest aktywna, umie mieć kontakt z graczami, bo to też jest ważne, żeby R4 to nie była taka osoba, że nikt go nie lubi, bo nie umie utrzymywać kontaktu z graczami, wiesz, co chodzi. Teraz mamy bardziej R4, którzy gdzieś tam czy technologią pracują, czy wiesz, flagami, gdzieś tam tymi eventami, tym kontaktem z graczami, żeby utrzymywać ich aktywność. Ale gdzieś tam mamy na zapleczu R4, które gdzieś tam wskoczą, jak będzie KV-ka, żeby prowadzić te walki, nie? Tak jak na przykład mamy Tirteja, który tam niewiele mu brakuje 10 kill pointów, no to jest mój były król swoją drogą, to jest wiesz taki król, który
bardzo dobrze poprowadzi walki, który głównie to jest taka osoba, że wiesz, no on gra od bety Rise of Kingdom na tego, na iPhone'ach, to już nie pamiętam ile to będzie lat, około 5, coś takiego, może nawet więcej. Duży trochę, bo pierwsze bety wychodziły dla Wietnamców. Ja wtedy ściągałem tą specjalną aplikację przez, kurde, był taki, jak mamy Google'a, w sensie sklep Play'a, to oni mieli takiego, nie wiem, taki pingwinek wyskakiwał i ściągałeś tą aplikację, że to taki wirtualny shop, żeby stamtąd ściągnąć tą gamotę, chyba to była Rise of Kingdom gamotę i na niej się zalogować. Tylko był jeden minus, że no musiałeś znaleźć wersję angielską, bo od razu ci się wersja ściągała, wiesz, ta chińska czy ta wietnamska, wiesz co chodzi. Więc musiałeś po prostu znaleźć w tych hieroglifach wersję w language przede wszystkim musiałeś znaleźć i oznaczyć angielski, nie? A tam wiesz, masz te wszędzie ich te krzywe literki, nie? Tak, tak. I wiesz, tak na przykład, tak samo z Kwarcem, też był, on wciąż powiedzmy gdzieś tam jest naszą R4, no ale to jest raczej osoba, która też właśnie gdzieś tam głównie w walkach utrzymuje tą rolę, nie? Bo on tam z bratem, jak mówił coś tam, nie? On tutaj z bratem on gra. bratem gra, no jego brat tu wciąż u nas jest w królestwie, nie? No oni wiesz, coś tam się wciąż udzielają, dają jakieś tam porady, to też jest fajne, bo wiesz, ja też jestem otwarty, jeśli jakiś gracz ma doświadczenie, ja też wielu rzeczy mogę nie wiedzieć, jeśli ktoś ma jakąś lepszą wiedzę na dany temat i nie wiem, może mi dorać, może mi coś powiedzieć, ja też jestem otwarty, wiesz, wszystko przeanalizuję, co gdzieś tam dostaję od jakiś feedback od graczy, też nie jestem, bo wiesz, bo często jest tak, że ten król jest bardzo zamknięty i sądzi, że on wie wszystko, on jest, wiesz, alfą i omegą bo jest królem, wiesz co chodzi, nie? No, wiem o co chodzi. Ale wiesz, pytanie, zobaczymy jak to tam wam będzie szło potem, jak KVK 2 wam też fajnie wypali, no to potem już KVK 3 to jest praktycznie z górki, nie zabawa, nie? Bo to tak już po prostu działa, nie? Z KVK 4 czasem potrafi wyjeździć temat, bo to jest piękny Heroic Anthem po raz enty. No ale tam potrafi to. No, ogólnie tam już wiesz, w KVK 4 zaczyna się, jak dobrze pamiętam, spenderowanie, technologia, no i taka zabawa, jakby tak powiedzieć, przedsmak przed KVK 5, nie? Czyli co? Teraz w tym momencie się zastanawiacie, teraz przygotowujecie się już pomalutku do KVK 2, czyli przypuszczam zbieranie speed-upów, RS i tak dalej, no bo to podstawa. Tak, już gdzieś tam pomału, tak plus minus możemy przewidzieć, z kim będziemy grać, bo to wiadomo, że gdzieś tam najsilniejsze kadeki mniej więcej powinni ze sobą grać, wiesz, gdzieś tam pomału jakieś sojusze powstają, pomału jakieś plany powstają. No na ten moment my jesteśmy, no zobaczymy jak jeszcze, bo tym królestwem ostatnim, którym się otworzyła migracja, no co prawda zakończył się cross-season, ale wciąż jest jeszcze semi-season, są jeszcze tikety, więc zobaczymy, no ale na ten moment jesteśmy jakby na tym pierwszym miejscu, jeśli chodzi tam moc, skill pointy i tak dalej, nie? Więc tak czy siak my po KVC 1, gdzie nie było co prawda, nie było aż tak dużo walk, my też planujemy, żeby teraz było więcej walk, żeby nie mieć tym razem, wiesz, darmowej KV-ki, że tak ujmę. Więc my planujemy zagrać 3 versus 5 na KVK 2, nie? Gdzieś tam mamy już kontakt z Klefem, który tam się teraz oscyluje na pozycji drugiej, trzeciej, żeby zawiązać z nimi sojusz, oni są też skłonni do tego i te trzecie królestwo to już naprawdę tak naprawdę obojętne, powiedzmy jak zawiążemy ten sojusz z drugim, trzecim najlepszym kadekiem, bo wiesz, te trzecie KD jest obojętne i możemy sobie grać na 5 kadeków, nie? Wy tu macie jeszcze ten plus, że wy jako gracze z KVK 1 i KVK 2 też już możecie sobie przygotowywać, pomalutku myśleć, jak wejdzie KVK 3, jak rozplanować sobie nawet dowódców, bo nawet jeżeli wiesz, przygotowujecie się do KVK 3, no to tam już wchodzi też maszyny obrożnicze wchodzą, jak dobrze pamiętam, bo to jest SOK. Te piątkowe i nawet jak wiesz, gracze, którzy u was kolekcjonują złote głowy ze względu na KVK 3, to też możecie sobie już mniej więcej przygotować królestwo, żeby mieć graczy pod każdą jakby tak opcję piechoty, kawalerii, łuczników i nawet inżynierów, bo nawet po tym nerfie, w tym momencie tam debuffie króla, tak to nazwijmy, na inżynierów, no to powiedzmy buffie dla Bala, a debuffie to jest jakby tak dla inżynierów, bo mniej wtedy robią.
to i tak po tych nowych dowódcach to ta inżynierka dalej będzie robić fajną robotę i nawet można pomyśleć, żebyście wy sobie już wprowadzali pomalutku takich graczy, którzy myślą o tym i ich w jakiś sposób tam wspierać pod tym względem, no bo no jednak ta inżyniera tam te kapeki robi, no to nie jest to co open walki, ale no wiesz, no Znaczy tam, pomagają mocno bale. znaczy tam mamy niektórych graczy, co gdzieś tam mają powiedzmy te piątki Siege gdzieś tam się przygotowują, żeby tymi Siege'ami grać. Oczywiście to też jest tak, że teraz będziemy mieli 20 graczy, którzy gdzieś tam grają, tylko to będą jednostki, bo też nie ma sensu, nie wiadomo jak wiesz, Siege'ami jakby zwiększać moc królestwa, nie? Ale to kilka osób, które wiemy, gdzieś tam mają od nas pozwolenie na te Siege piątki, bo wiemy, że mają ekwipunek, mają gdzieś tam dowódców już praktycznie przygotowanych, to oni gdzieś tam mają naszą zgodę na te Siege piątki. Mówisz o tych, co do ciebie zmigrowało, czy mówisz o tych, co tutaj grają od początku? Znaczy ja mówię tutaj, co zmigrowali, ci, którzy wiesz, ci, którzy też gdzieś tam chcą grać Siege'ami, no to na razie wiesz, no to na razie pod tym względem myślę, że jeszcze nikt nie myślał. Bo oczywiście tylko KPK 2, no to ci gracze jeszcze tak nie myślą. Bo wiesz, dla nich chcą zbudować jeszcze pierwszy ekwipunek gdzieś tam nie pod kawalerię, czy pod piechotę, a gdzieś tam Siege to nie wiem, dopiero w momencie jak masz z trzy ekwipunki, coś takiego, żeby jakiś tam sensownie w Openfieldzie grać, nie? Też swoją drogą. Tak, no trzy marsze na złocie w KVK 3, KVK 4 to jest moim zdaniem bardzo fajna robota i nie mówię o tych kontach, co migrowali do nas na KVK 2, ale na przykład coś u was na początku i ma te 3 marsze takie, to naprawdę to potem pracuje w KPK-ach, nie? Naprawdę pracuje, bo tutaj już w tym momencie polegasz głównie na właśnie, nie na tych KVK technologii, jak zaczyna się od KVK 4, tylko polegasz na girze i na tym, jak masz poprowadzonych dowódców. I jacy to są dowódcy, nie? No tak. Też dużo, właśnie tutaj KVK 2 dużo zmienia, bo też jak w KVC 1 powiedzmy te megi były typowo ustawione pod KVK, żeby wiadomo posiadać garnizon, żeby maksymalizować garnizony, żeby ludzie mieli, ci, którzy mają robić garnizony, czyli wiadomo, że to zazwyczaj byli jakieś tam wieloryby, żeby oni byli w stanie obstawić ten garnizon, żeby byli w stanie zrobić ekwipunek na czas KVK 1. To wiadomo, że w KVK 2 to się zmienia, bo tutaj masz już wielu ludzi z ekwipunkiem i gotowymi dowódcami, więc tak naprawdę my też podchodzimy teraz do tych megów w KVK 2, że też głównie nagradzamy te megi w KVK 2, to też głównie są formą, wiesz, nagrody dla tych, którzy się bardzo starali w KVK 1, nie? No tak, no to też dobre. To też się przydaje. Ludzie też na to, wiesz, inaczej patrzą. No tak, bo my też wymagaliśmy, jak ktoś migruje do KVK 2 z soku, żeby on już miał gotowych dowódców. Jeżeli on przyjdzie i będzie chciał z mega robić, no bo on nie ma dowódców, no to nie ma wtedy sensu migracji na KVK 2, nie? Nie no, teraz pozostaje wam tylko życzyć szczęścia w KVK 2. Dobrze, żeby wam się to dobieranie ułożyło i te wasze tam kontakty, to co planujecie, żeby dobrze wyszło. Znaczy wygrali KVK 2 i potem szli dalej, no bo te KVK pierwsze są naprawdę fajne w walkach, miło się gra i jest ok, ale potem się zaczynają schody już takie, że właśnie przez to, że tak wcześniej dowódców sokowych wprowadza, nie? Trochę grę po części można powiedzieć, że niektórzy stwierdzą, że zabija, jest w tym dużo racji, ale no jednak to też z jednej strony zachęca tych mniejszych graczy, żeby zbierali te złote głowy, a nie wywalali, nie wiem, nie są spenderami, a wywalają na Minamoto albo na KO, nie? Więc... Znaczy no Minamoto to muszą spendować, żeby akurat go wymaksować. Tak, ale chodzi mi ogólnie, że coś podobnego jak do miny, nie? Że wsadzasz złote głowy, się tak KO, nie wiem, wrzucisz, tak jak widziałem, niektórzy w Cyda, w Saladyna wrzucają złote głowy. Jeżeli nie jesteś spenderem, albo w Ryszarda, jeżeli nie jesteś spenderem, to się nie opłaca, żebyś te uniwersalne głowy nawet w to pakował, nie? Bo to ci nie przyda, nie? Nawet jeśli jesteś spenderem, to też jest kwestia tego, że po prostu jak sobie walasz te głowy, no to też będzie ci ciężko uzbierać, żeby gdzieś tam zrobić odpowiednią liczbę sokowych dowódców. Tak, to prawda. No, ale tutaj też jest tak, że no. Ludzi też już co ten gear. Przeważnie mają 1-2 geary, tacy średni spenderzy, że mają przygotowane KVK 3, 1-2 geary. Czasem 3, zależy jaki to jest spender już później wyżej, nie?
Ale przeważnie 1-2 gry, ale mówię o takich kontach, które są od początku na danym KD dalej, a nie, że migrowały na KVK2 i potem mamy super gear i tak dalej, nie? To bardziej o to mi chodzi. Nie no, tutaj jeżeli chodzi o samo KD, no to tak my jesteśmy przez cały czas w kontakcie, więc będziemy patrzeć, co tam się u was dzieje, jak to wygląda. Zresztą też niektórzy tam mi piszą na jaki polski KD tam co się dzieje, to jest dość popularne teraz. Bardziej, że jest nowy ten format, więc a w PreKVK, nie PreKVK, nie dobrze mówię, PreKVK na KVK1 mieliście które miejsce? Pierwsze. Pierwszy. No to kolejny damage do obrażeń się przydał na pewno w takim kiwiki. Mamy na to bardzo naciskaliśmy na te pierwsze miejsce Majca Bądź, bo to była trochę taka między 4-5, a między nami to była taka bardzo psychologiczna rywalizacja, nie? Kto będzie pierwszy i tak dalej, bo my się bardzo gdzieś tam w PreKVC, jak ludzie popuszowali, bo był Zenit i tak dalej, nasi gdzieś tam spenderzy dopiero zaczęli puszować, tam gdzieś tam się różnica duża zrobiła, nie? Ale do PreKVki no to szliśmy łeb w łeb, wiesz, raz oni mieli te wschodzące królestwo, raz my, nie? KVK1 i KVK1, 1, 2 i 3 te PreKVK są dość ważne ze względu na jednak te obrażenia, ale jak im bardziej idziemy w sokowe, to aż tak tym królestwom nie zależy aż tak bardzo, żeby być powiedzmy na top 1 miejscu, bo zaczynają sobie zdawać też sprawę z tego, że no te giry, gracze, kto spenduje, zaczyna po prostu największą taką, wiesz, różnicę robić niż tam różnicę na procencie w obrażeniach, nie? Ja myślę, że Więc też jak teraz na przykład wprowadzili ten nowy scenariusz Wikingów na Brytyjczyków, nie? tak. To tam też zaczął mieć znaczenie pre-KVK, nie? Tak. Bo to pre-KVK wtedy decyduje, w jakim obozie będziesz grał, nie? Tak. I to też jest akurat fajne, że coś takiego wprowadzają, bo gdzieś No tam i tam wybierasz. wybierasz, bo chcą jakoś zachęcić graczy, żeby znowu zaczęli interesować się pre-KVK, nie? Ja ogólnie uważam dalej z tego, co testowałem już w sumie od jakiegoś roku, to KVK1 i na ciśnięcie w maruderów to jest jeden z lepszych opcji ze względu na twoje speed-upy i nawet surowce i nawet tam rubiny. Po prostu to jest dużo, moim zdaniem to jest dużo lepiej niż to, co jest w Kiwiki, no bo tutaj bardzo dużo, tym bardziej teraz jeszcze po tych zmianach, że będą barbarzyńcy poziomu 40, po prostu ze względu na to, że masz więcej tych możliwości speed-upowych do wykorzystania z tych skrzynek niż, nie wiem, jakbyś klepał maruderów przez cały czas w KVK, nie? W danym. Tak, ja to zawsze sobie rozplanowywałem tak. Jeśli nie chciałem ci tam puszować wysokiego miejsca, żeby zajmować wysokie miejsce w honorze w rankingu, to sobie rozplanowywałem tak, żeby obejrzeć sobie to, wiesz, sumę, ile gdzieś tam plus minus potrzebuję w razie czego, jakbyśmy przegrali KV-kę, żeby porobić wszystkie zadania, a reszta apeków szło w maruderów, nie? No, ja też potem nie dorobiłem, tylko to zawsze coś tam zostawałem właśnie, żeby mieć potem te kiwiki nas wykorzystać tam do tego spenderowania. Dobra, Wiesz, dzięki. o ile... No? Mówię, wiesz, o ile jak masz wygraną KV-kę, masz powiedzmy dostęp do większości tych kapli z honoru, to się tam już nie musisz martwić o honor, ale jeśli tam przegrałeś już w pierwszej strefie walki i tak dalej, gdzieś już nie masz dostępu do tych kaplic, wiesz, do ruin honoru, no to gdzieś tam jednak wszystko na barbarzyńcach musisz zabijać, nie? Więc jednak lepiej mieć gdzieś tam ten zapas gdzieś tam, żeby jednak te zadania porobić, nie? Bo one są jednak ważne, żeby porobić zadania, tam gdzieś nagrody pozdobywać z KV-ki, żeby gdzieś tam konto rozwijać, nie? No, to jest, wiesz, to jest taki etap, że wy na tym KVK2 naprawdę możecie sobie już różne rzeczy to po prostu zaplanować, nie? Tak, wiesz, do przodu i nie musicie się tam już bać takich różnych ograniczeń, co były później przez linię, czy ograniczeń, takie plusy dla starych kont, które Lili dawała. Więc to jest naprawdę fajnie tutaj, że wam to prosperuje. KVK2 jest naprawdę, da wam dużo zabawy, bo tak jak mówię, no do KVK1 i KVK2 uważam, że to są jedne z lepszych KVK, które można pozagrać, dopóki nie zaznasz gry powiedzmy z większymi, czy tam z dorosłymi w KVK5 w górę, bo tam po prostu jeszcze jakiś tam fanek, jako ten free to playowiec dostajesz, nie?
I to jest właśnie ta rzecz, którą no mi trochę brakuje, ale ja KVK1 i KVK2 wygrałem dużo razy. Gorzej jest KVK3. KVK3 wygrałem niestety tylko raz, a jedynkę i trójkę to tam z 5-4 razy się wygrało. Ale jeżeli chodzi o same tam już te późniejsze etapy, no to sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dzięki Jarl w ogóle za rozmowę, że się udało nam zgadać, że mogliśmy tutaj nagrać taki odcinek dla ekipy z mojego kanału. Mam nadzieję, że tutaj się ludziom to, co przedstawiliśmy, spodoba. No i też, że będą trzymać za was kciuki w KVK2, nie? Dziękuję bardzo. Też dziękuję, że się udało jakby przeprowadzić tą rozmowę, bo też nie ukrywam, mamy jakby troszkę tego polskiego społeczeństwa, no też było zainteresowane, bo tam widzieliśmy, że coś tam Optimus nagrywa, coś tam może by też o KV2 coś powiedzieć. To też fajnie, że gdzieś tam ludzie to śledzą, nie? Tak, no ja tam nawet jak pisali mi tam parę razy o KVK1, jak się wam otwierało i tak dalej, ja mówię z miłą chęcią, jak będę miał jakieś info od ciebie, to tak, to nie ma problemu, ale no czekałem, dopiero później jak już tam mieliście, wiesz, że ta gwiazda, że będzie spokojnie, to właśnie dawałeś mi informacje, co się tam po prostu u was działo, nie? Więc fajnie. No, dzięki jeszcze raz, dzięki widzowie, że jesteście, dzięki, że wspieracie, komentujecie, lajkujecie, pchamy przez cały czas do przodu. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Na razie.